Witajcie serdecznie wędrowcy, miłośnicy krain poza szlakiem i nie tylko naszej twórczości podróżniczej. W dzisiejszym odcinku po raz chyba 5. wracamy na Litwę w formie epilogu naszej krótkiej serii o państwach bałtyckich. Przejedziemy ten kraj z północy na południe. Cześć, Cześć! tu Ania, I Marcin, czyli wędrowne motyle. A skąd wracały motyle? Motyle z estońsko-łotewskiej wracały wyprawy. A wracały przez Litwę i właśnie stąd jest ten odcinek o wiele krótszy niż nasze standardowe. Ale postaramy się znaleźć dużo ciekawych rzeczy na trasie, bo sami jesteśmy zaintrygowani, co tam nam zostało. Przecież bardzo dużo już materiałów z Litwy jest. Zapraszamy. Zostały nam i zobaczymy na przykład najstarsza stolica tego kraju, pięknie usadowiona, średniowieczna stolica tego kraju, chyba jeszcze piękniej położona, a także Dżukija, piękna kraina leśna na pograniczu z Białorusią, w której na krótki wypoczynek zatrzymamy się w przeuroczych Druskiennikach i odwiedzimy też grób mickiewiczowskiego pułkownika. Będzie też sporo muzyki, więc muzyka i zaczynamy. Na naszym kanale zobaczyć można aż 4 odcinki kręcone na Litwie. Jeden o podróży wzdłuż romantycznego Niemna, drugi o Kownie i bałtyckim wybrzeżu Litwy, trzeci z zimowego bożonarodzeniowego Wilna, a 4 z jesiennego. Bez dwóch zdań miejsca z Litwy trafią do jednej z naszych najnowszych książek, na którą zapisy już trwają pod tym adresem. Będzie ona opowiadała o najciekawszych miejscach na urlop w Europie Środkowej, również blisko Polski. Miejsce, w którym zaczynamy ten odcinek, to pierwsza miejscowość zaraz po wjeździe do Litwy z Łotwy, do Auksztoty, czyli Litwy Górnej, konkretnie Rokiszki, należące najpierw do Kroszyńskich, później Przeździeckich, jeszcze w międzyczasie Tyzenhausów. Mimo niemiecko brzmiącego nazwiska była to polska rodzina szlachecka o inflanckich korzeniach. Jeden członek tej rodziny był nawet zarządcą dóbr i administrował majątkiem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rachunek magazynu Raksijskiego ze wszystkich przychodów i rozchodów, tak pieniężnych jako zbożowych. Rodzina pochowana jest w kryptach w tutejszym neogotyckim kościele. Kuchnia, jak widzicie, bardzo się nie zmienia w porównaniu z północnym sąsiadem, ale historia i pewien korzeń narodowy już tak. Litwini stworzyli dużo potężniejsze państwo niż Łotysze. Jedno z najsilniejszych w Europie, a miejscowość, do której teraz się udajemy, położona nad Wilią, gdzieś pomiędzy Kownem a Wilnem, była jego pierwszą formalną stolicą. Można powiedzieć, litewski odpowiednik czego? Jest to być może jeden z najbardziej zaskakujących wpisów na listę UNESCO, na pierwszy rzut oka oczywiście, bo to tylko jakieś wzgórza, pagórki, ale właśnie na pierwszy rzut oka, bo tak naprawdę to w tych pagórkach i wzgórzach znajdują się, czy też mieści się wielki kawał historii, czy też tożsamości Litwy i Litwinów, dlatego też śmiało można porównać to do litewskiego Gniezna. Możecie się przyjrzeć, mamy wizualizację z miastem, które było miastem portowym. Nad miastem, czyli miejsce, w którym teraz się znajdujemy, były właściwe forty, czyli Lizdejkos, Aukuro, także tak zwany tron Mendoga, Mindaugososto, no i jedyneczka, czyli główny zamek drewniany. Jedyneczka to jest najbardziej na lewo, czyli tutaj. Czyli tutaj, gdzie się znajdujemy teraz w sumie. O, proszę bardzo. No wyostrz się. Kierniów, czy też Kiernów, litewskie Kernawe, cudownie prezentuje się w złotej godzinie i przed zachodem słońca. Według legendy gród założył książę Kiernus w około 1040 roku. Był wnukiem Palemona, tego samego, którego legenda umiejscawia jako potomka uciekinierów ze starożytnego Rzymu. Na starorzymskie pochodzenie powoływali się więc i Palemonowiczowie, i Radziwiłłowie, i Sapiechowie nawet. Myśleliśmy, że wszystko jest zamknięte, no w sumie jest, no ale tu na przykład jest otwarte. Jaka była kolejność, ponieważ stolica tutaj była spory czas, dobre ponad 2 wieki, gdy została przeniesiona przez Giedymina do Nowogródka, jak sama nazwa wskazuje, aczkolwiek
stanowiła dalej rezydencję książąt litewskich i miejsce koronacji. Takie to trochę jest pokrętne. Na przykład Mendok jeszcze tutaj był koronowany, mimo że stolica była w Nowogródku. Następnie Gedymin przeniósł formalnie stolicę do Trok. No i to była taka druga, powiedzmy taki Kraków litewski. Przepraszamy nas za takie uproszczenia, ale tak po prostu jest dość obrazowo. Natomiast Lizdejko, na przykład główny kapłan Litwy, tej pogańskiej religii i w ogóle centrum religijne Litwinów wczesnych, cały czas znajdowało się tutaj. Być może dlatego jest taka siła w tym miejscu, takie jest ono ważne i dokładnie takiego miejsca się spodziewaliśmy, bo takie zdjęcia widzieliśmy. Gdzieś przed złotą godziną, gdzieś z rzeką Wilią, pięknie się srebrzącą w tle, z tymi wzgórzami, które naprawdę robią wrażenie przy takim złotym świetle. Naprawdę bardzo nam się tutaj podoba. Gród odblegali, atakowali Krzyżacy, najwięksi wrogowie Litwinów i to wiele razy. Nie udało im się go nigdy zdobyć. Zapewne pomogła w tym rzeka. Rzeki Litwy to jest taki element tożsamości tego kraju, nie tylko wyróżnik krajobrazowy. No i to, co te rzeki robią, te malownicze doliny, czy Niemen, który, no wiadomo, płynie przez środek kraju, ale też przez długi czas był ważny, bo był granicą z państwem krzyżackim. Dzięki temu właśnie nad Niemnem tworzono mnóstwo ogrodów. Czy właśnie Wilia, którą tutaj widzimy, potężna rzeka, jak na swoją długość, bo nie jest jakoś strasznie długa, uchodzi do rzeki Niemen, tam gdzie jest Kowno, czy nawet Wilejka, która, jak wiemy, w miejscu, gdzie uchodzi do Wili, no, jest jakby serce tego kraju. Ale to nie tylko rzeki. Powiedzmy sobie szczerze, jeden z największych, najbardziej atrakcyjnych i rozpoznawalnych emblematów Litwy, no to jednak jest jezioro. A konkretnie jezioro Galwe. Znane też jako Trockie, które wzięło nazwę oczywiście od słynnej miejscowości. Znajdujemy się dość blisko Wilna, ale do niego już nie jedziemy po raz wtóry. Nadrabiamy zaległości i w końcu w wersji innej niż zimowa odwiedzamy niedoceniany zakątek nad jeziorem Trockim, mocno związany z polską historią. Biały Pałac w Zatroczu. Niesamowicie czyste jest to jezioro. Widać dno nawet kilkadziesiąt metrów w głąb. Pałac został wybudowany na polecenie Józefa Tyszkiewicza na przełomie wieków XIX i XX. Oczywiście z tych Tyszkiewiczów, którzy mocno związani są z tymi terenami. W stylu neoklasycystycznym, a wokół rozciąga się rozległy park i ogród w stylu francuskim. Jest to zabytkowy pałac o cechach również neorenesansowych, zbudowany według projektu polskiego architekta Józefa Husa. Wnętrza, również mocno inspirowane francuskim barokiem, są bardzo jasne, przewiewne, lekkie i eleganckie. A propos Rzymu, bardzo nam przypominający rzymskie, włoskie klimaty. Świadczy o tym na przykład Diana, Flora, Bacchus. Oj, zaczynamy tęsknić. W bliskim sąsiedztwie Wilna Tyszkiewiczowie mieli jeszcze pałace w Trockiej Wace oraz Landwarowie, równie ładne, a nawet większe. A oto ten sam pałac widziany już z poziomu jeziora, jednego z największych i najlepszych na Litwie, jeśli chodzi o miejsce wypoczynkowo-wakacyjne. Wtedy zimą na zamku już byliśmy. Dlatego dzisiaj wybraliśmy zupełnie inną formę jakby zwiedzania, może nie zwiedzania, tylko zobaczenia, obejrzenia tego przepięknego zamku. Okrążymy go, słuchajcie, od strony wody, rowerkiem wodnym, bo jest też sporo ludzi, także jakoś nie wybieramy się drugi raz do środka. Zdobywasz ten zamek? A kto tego nie wie, niech się teraz przekona albo przypomni, że zamek ten jest jednym z najważniejszych zamków Europy, a na pewno jednym z najpiękniej położonych.
W 2022 roku Troki obchodziły 700 lat powstania. Kilkadziesiąt lat później, w 1337 roku, miasto było już stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego, poprzedzając założenie Wilna. Troki najbardziej były związane z wielkim księciem Witoldem. Jest pomysłodawcą wybudowania zamku na wyspie czy osiedlenia na tych terenach Tatarów i Karaimów. Dlatego ta legendarna stolica słynie także z wielokulturowości, którą najlepiej oczywiście trzeba poznać na talerzu. Tym razem nie wybieramy jednak karaimskiej restauracji przy głównej uliczce, ale nieco na uboczu położoną Blinu na Maj z genialną kuchnią litewską, polskim menu i polską obsługą. Nie jest żadną tajemnicą, że Polacy są największą grupą turystów zagranicznych w Trokach. Wiele osób, niekoniecznie o polskich korzeniach, nawet uczy się specjalnie polskiego. Próbujemy domowego, bardzo wytrawnego kwasu, który jest bardziej gorzki niż słodki. A skoro nie poszliśmy na karaimskie kibiny, to one przyszły do nas. Zamówiłem z rosołem, mięsne i grzybowe, a także kołduny z ziemniakami, podobne do naszych pierogów z serem białym, a na koniec cepelin z mięsem. Właśnie liczba pojedyncza, bo dwa by się już nie zmieściły, jak widać. Ceny nieco niższe jak w miastach Polski, zazwyczaj wszystko za około kilka euro. Są nawet rzeczy za 2 lub 4. A oto już kraina historyczna Dżukija, na samym południu kraju, blisko Białorusi i Polski. W miejscowości Marcinkańce, idealnie łączącej nasze dwa imiona, chyba lepiej już się nie da, witamy się z tym dzikim, spokojnym rejonem kraju, pełnym lasów, grzybów, śródleśnych wydm, takich jak ta, czy wszechobecnej architektury drewnianej. O niej za chwilę będzie więcej, bo to jest coś niesamowitego, za co Litwinów trzeba bardzo pochwalić. Dbają o nią. No i te Marcinkańce do dzisiaj są połączone dzięki dawnej kolei petersbursko-warszawskiej z Wilnem, więc i mieszkańcy Wilna mogą sobie wyskoczyć do Parku Narodowego i na odwrót. Stąd też można pojechać sobie do Wilna, zostawiając na przykład samochód i bazując w okolicy. Najpewniej będzie to słynne uzdrowisko. Już za chwileczkę. No tak się składa, że załapaliśmy się na mały festiwal folklorystyczno-etnograficzny w różnych malutkich wioskach tego Parku Narodowego. Brawo, brawo! Jesteśmy pełni uznania, że koncerty tego typu można zorganizować nawet wśród stodółek, drewnianych chatek w miejscowościach 50-osobowych i to nam bardzo pasuje. Docieramy na ostatnie kilka dni na coś w rodzaju półurlopu. Urlopu, bo mamy zamiar wypoczywać, spacerować, pływać, relaksować się, trochę lenić, a pół dlatego, że mimo wszystko nakręciliśmy dla Was. W Druskiennikach już byliśmy. Jest mały fragment w naszym filmie o podróży wzdłuż Niemna, ale tutaj, w tym pałacyku nie byliśmy. A jest to pałacyk, jasny, piękny pałacyk, pięknie położony, w którym znajduje się Muzeum Miasta Druskienniki, które to notabene prawa miejskie otrzymało dość późno, bo dopiero w międzywojniu. Pałacyk należał do rodziny Kiersnowskich, a dzisiaj we wnętrzach pobrzmiewa m.in. muzyka Hanki Ordonówny. Jeśli ktoś oglądał tamte odcinki z Litwy, widział, że my wtedy poznaliśmy fascynującego człowieka. Čiurlionis, utalentowany kompozytor i malarz, jeden z najważniejszych dla Litwinów. Ma tutaj w Druskiennikach swoje muzeum, gdyż to jest jego miasto rodzinne. Teraz dużo bardziej świadomi
jego życiem, jego biografią, jego historią. Jeszcze raz z chęcią zobaczyliśmy, dużo multimediów tutaj weszło, no i dowiedzieliśmy się też kilka wątków dotyczących jego związków bardzo szerokich z Polską. Jesteśmy w tym pokoju, z którego każdy rok, to jest już 59 sezon, zawsze latem, mamy koncerty. Mikołaja Konstantynasa Čiurlionisa. Jego prawnuk, to jest wnuk jedynej córki Danuty, jest pianista znany w Litwie i on opiekuje się i zaprasza zawsze muzykantów do tego koncertu. I otwieramy okno w tym pokoju i na tym nowoczesnym fortepianie gra muzykant z tego pokoju, a na ogrodzie po prostu publika się zbiera i w środę i soboty każdy tydzień bywa koncerty. Także zapraszamy do naszego muzeum gości i przyjacieli. I akurat załapiemy się na ten koncert, także już za chwilę zobaczycie. Tak. Przepiękne przeżycie, kameralne, ale bardzo polecamy. Opłata symboliczna, doznania bezcenne. Pojawiliśmy się w bardzo dobrym czasie w Druskiennikach. Nie dość, że ciepły, przyjemnie pachnący sosnowym igliwiem i borówkową wilgocią czas, to jak widać też idealny dla melomanów. Zanim przeniesiemy się do tego pięknego miasteczka położonego nad Niemnem, to mała przerwa, a właściwie ogłoszenie, albo jeszcze lepiej prośba, abyście nam w czymś pomogli. Słuchajcie, kto jest z nami od dawna, pewnie obserwuje, ilu mamy subskrybentów. Powolutku kapie, nie lecimy na ilość, ale na jakość. Natomiast nie sposób nie zauważyć, że zbliżamy się do 100 000 subskrypcji. I tu mamy do Was prośbę, przekażcie swoim najbliższym znajomym, członkom rodziny, innym osobom, które Waszym zdaniem zainteresują się naszymi filmami, naszym kanałem, bo przecież filmy są dość uniwersalne i się nie starzeją, aby nas odwiedzili, najlepiej zasubskrybowali. Zachęcamy do tego bardzo i prosimy. A teraz ciąg dalszy odcinka. No ale Druskienniki to przede wszystkim wody lecznicze, uzdrowisko, spa i wellness, jak to się teraz mówi, gigantyczny aquapark, bardzo też polecamy, oraz tutaj po prostu tylko przypomnijmy, bo więcej jest w odcinku o Dolinie Niemna, spektakularnie poprowadzona kolejka gondolowa nad lasem i rzeką w stronę całorocznego stoku narciarskiego. Co prawda jeszcze trójka z przodu u nas, ale już można powiedzieć zaliczyliśmy turystykę spa i wellness, bo jesteśmy po 3 godzinach zabiegów. Było super. A także niezwykle piękne, romantyczne wręcz rejsy statkiem po Niemnie do mocno również związanego z polską historią Liszkowa, perły litewskiego baroku. Choć początki uzdrowiska sięgają czasów, gdy pierwszy murowany zakład przyrodolecznictwa został otwarty w 1894 roku, obecnie jest to budynek hotelu Europa Royal Druskienniki, to złote lata kurortu przypadają jednak na międzywojnie, być może za sprawą sławy, która nastąpiła po słabości, którą miał do tego miejsca Józef Piłsudski. Na druskiennickim cmentarzu sporo grobów pamiętających czasy II RP i polskich obywateli tego miasta. Granice również przed 1939 roku stanowił Niemen. Testujemy GoPro, bo się po prostu kurzy w szufladzie. Musieliśmy jeszcze raz ruszyć rowerem przez druskiennickie lasy na południe, by dotrzeć nową ścieżką rowerową do wioski Szandubra, prawie pod białoruską granicą. Okolica słynie z jagód, kurek i pól gryki.
A Gryka? Jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną, na nim z rzadka ciche grusze siedzą. No i Ania umie tak prawie całego. O, skoro już się nam tak zrobiło bardzo mickiewiczowsko, to poruszmy jeszcze wątek Emilii Plater, dla której powstał przecież wiersz Śmierć pułkownika. Około 30 minut na zachód od Druskiennik znajduje się miasteczko Kopciów, oczywiście w tłumaczeniu na język polski. Warto się tutaj zatrzymać chociaż na chwilę, na przykład wracając do Polski, bo to jest miasteczko związane z Emilią Plater. Tutaj w pobliżu zginęła, a była ona hrabianką, uczestniczką powstania listopadowego. Tutaj została też pochowana. Znajduje się też w tym miejscu niewielki pomnik jej poświęcony, a także muzeum nazwane jej imieniem i częściowo jej także poświęcone. Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży, jakie piękne dziewicze malica, jaką pierś. A, to była dziewica. To Litwinka, dziewica bohater, wódz powstańców, Emilia Plater. W Druskiennikach można zjeść wszędzie bardzo dobrze, ale takiego lokalnego, regionalnego jedzenia, nawet z podziałem na regiony, możecie się spodziewać w Etno 2 raz. I tu na przykład na przystawkę dają groch ze skwarkami. Typowy przysmak z dżuki. Oczywiście mamy chłodnik, za każdym razem inny. Ania ma grzybową w chlebie, ale litewskim, ciemnym. Ale czekamy oczywiście na gwiazdy wieczoru za chwilę. Lubimy Litwę. Nie umiemy Wam tego dokładnie wytłumaczyć w słowach i opisach jak i dlaczego, ale czujemy z nią pewną więź. Niby inny język, inna kultura, inne korzenie, ale jednocześnie taka zrozumiała nam i bliska. Myślę, że możemy być dumni, że mogliśmy tworzyć kiedyś Rzeczpospolitą dwóch narodów i tak długo żyć jak dwie siostry w zgodzie. To były bardzo udane czasy w naszej historii. Poza tym, chyba nie ma drugiego takiego narodu, który tak dobrze znałby historię Polski, polskich królów, biografię znanych osób, nawet artystów. Wielokrotnie nas tym Litwini zaskakiwali w każdej z tych 5 podróży. Musimy trzymać się razem. I teraz już naprawdę ostatnie obwieszczenie, ostatnie ogłoszenie. I zarówno Druskienniki, jak i ich najbliższe okolice planujemy, że pojawią się jako rozdział naszej najnowszej książki, nad którą pracujemy, którą piszemy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku ona ujrzy światło dzienne. Ale już teraz bardzo Was zachęcamy, abyście zapisali się na listę chętnych. Link znajdziecie pod tym filmem. No bo ci, którzy wcześniej się zapiszą jako chętni do kupna tej książki, będą mieli oczywiście znaczną zniżkę i promocję, jak to zawsze u nas bywa. Największe, jakie możliwe są. Prawdopodobnie nawet 20 albo 25 zł. Tak jak w Podróżuj bliżej pisaliśmy o mniej znanych krainach na terenie Polski, tak w tej książce chcemy Wam przedstawić 20 kilka ciekawych regionów i krain, które nie znajdują się na terenie Polski, ale prawie. To znaczy można do nich dojechać dosłownie w kilka godzin. W ten sposób poszerzyć oczywiście swoje horyzonty i zrobić mnóstwo takich małych urlopików w ciągu roku. Myślimy, że to będzie bardzo, bardzo fajny pomysł na książkę. No a my już kończymy, niestety. I dziękujemy Wam bardzo serdecznie, że byliście z nami w tej całej, dość krótkiej, ale wydaje nam się intensywnej, przynajmniej dla nas, podróży bałtyckiej. Rozpoczęliśmy ją z Kasparem Dawidem Friedrichem w Niemczech, a kończymy tutaj na Litwie. Co teraz przed nami? Mała przerwa, nie, że nie będzie filmów, ale troszkę może rzadziej. Zapewne widzimy się po drugiej stronie niebawem z Włochami. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. A, i jeszcze jedno. Zbliżamy się do 100 000 subskrypcji. Przypominamy Wam, że Wasze wsparcie jest bardzo, bardzo ważne. Przekazujcie dobre słowo o naszym kanale swoim znajomym, gdzieś w ramach rodziny lub oczywiście czynnie wspierajcie łapką w górę, komentarzem, dobrym słowem. Teraz już naprawdę się żegnamy.